on jest też tańcem, jakby on jest bardzo taneczny, jest bardzo ładny, jest jakby zakręcający się. Mówimy długie linie i też w ruchu próbujemy nie zrywać tego ruchu, a jedno z drugiego wychodzi, że kombinacja nie może nam się jakby bezsensownie przejść na przykład w inną. Jakby to jest jeden obrazek, który się buduje się, wkładamy jakby to w ciało. Jakby tego na pewno szukałem. Wybrałem sobie pierwszą scenę, którą miałem stworzyć taneczną, to był duet właśnie miłosny. Może nie do końca miłosny, ale duet, w którym jest też część miłości. I miałem tutaj stworzyć sobie nie tylko bazę tego duetu, ale też całego spektaklu, z którego potem wracając, nawiązując do tego duetu w innych fragmentach lub fragmentach, których już zrobiliśmy przed tym duetem, żeby też były nawiązaniem jakby do tego ruchu, jakby styl pojawiał się dokładnie w tej scenie duetu. To była ta scena, którą tworzyłem naprawdę bardzo długo. Emocje. Na pewno jakby ja się kieruję bardzo dużo emocjami. Powiedzmy tak, że zaczniemy od muzyki, że tworząc muzykę, no to musieliśmy zrozumieć z Gabrielem, z kompozytorem spektaklu, jaką emocję ma sama scena. Że na przykład to jest u miasta, tak? Jaką muzykę może mieć miasto, jaką emocję może czuć Van Gogh w tym lub innym mieście. Więc jakby to było takim jakby też dla nas startem. Bo emocja miłości jest dosyć jasna, rozwijamy ją tylko, wkładamy w nią jakieś inne niuanse, a są takie sceny, słoneczniki na przykład. Jaką emocję włożyć, bo dla mnie jest ważne, żeby taniec właśnie miał tą emocję w ruchu, bo to wszystko przekłada się też na całokształt spektaklu. I w Słoneczniku no to widzimy, jak Van Gogh mógłby się fascynować, jaką on emocję miał, oglądając ten kwiat, oglądając jak kwiat podąża za słońcem, jak rośnie. Więc to jest ta emocja, którą próbowaliśmy włożyć, jakąś dziecinność, jak to się rozwija. Bo jakby ruch też jest tam taki bardzo prosty, naturalny i dziecinny na pewno. Our cooperation with Victor is very smooth, I would say, because we have very similar understanding of subject we are working on, and I would say it is even better in the process because we sit together, just talk about scene, emotions, what is the message we want to give to our audience, and then when I feel very fulfilled with knowledge or I'm very sure what we want to say, then I just say, okay, now you can leave me, I will work and you will have effect maybe even next day. And sometimes it was exactly like that. I sometimes used also two pianos when I was showing him some themes from Van Gogh, because to make some differences with color, it worked even better to have this like three-dimensional sound, because when you play just one piano, it's harder to explain what orchestra is doing. Connecting image with music is like completely my thing, because there is this term synesthesia. It's like connection of different senses, so like also smells, also vision, and I would say that my main work is to translate the image into the music. It always was very important for me and very natural. I would say that since I was a child, it was very intuitive connection. So the task for me, I would say, with paintings was very easy, because understanding them by heart, feeling them since I was teenager, that made me just look at them, sit and play them. Malarstwo Van Gogha jest bardzo inspirujące.
Ale nie zatrzymaliśmy się tylko na nim, ponieważ cały jego życiorys, wszystkie jego historie, które znamy z jego życia, pozostawił po sobie nie tylko malarstwo, ale też mnóstwo listów, które wymienił ze swoim bratem. I w to wszystko zagłębiliśmy się, żeby wydobyć pewną esencję, ponieważ taniec jest esencją, nie jest opowiadaniem wprost jakiejś historii, jest wyciąganiem bardzo delikatnych znaczeń, z których możemy budować kolejne. I to było dla nas inspiracją do pracy nad tym spektaklem. Привет, меня зовут Николай, я исполняю партию Ван Гога в балете Виктора Давидика «Ван Гог». Но для меня это очень серьезный и очень тяжелый спектакль в эмоциональном плане. Потребовалось много найти информации, углубиться в жизнь Ван Гога для того, чтобы попробовать хотя бы чуть-чуть прочувствовать то, что он чувствовал в своей жизни. Его жизнь была очень эмоциональной, очень социально сложная. И все это состояние, всю эту эмоциональность он передавал в своих картинах. Van Gogh. Van Gogh. Dlaczego wybrałem Van Gogh? Może powiem w ogóle, że siedząc u kompozytora razem z Gabrielem, siedzieliśmy obok jego fortepianu i on miał u siebie w domu obraz Van Gogha nad fortepianem. Obraz przedstawiałem Gabriel, co myślisz na temat Van Gogha? I cisza. Cisza, głowa do góry, Van Gogh. Ja widzę, że Gabriel sobie wbija pomysł, to jest dobre. I jakby w tym momencie mieliśmy, no dobrze, dawaj poszukamy, co jakby, zaczęliśmy i po prostu no, szukać w internecie ciekawostki na temat jego życia i jakoś tego jest bardzo dużo. Jest dużo wystaw na jego temat, dużo ludzi się inspiruje po prostu jego życiem i jak był balet, na pewno w Polsce nie słyszałem, żeby był Van Gogh gdzieś wystawiany w takim wydaniu tanecznym, więc no, stwierdziliśmy, że dobra, idziemy w tym kierunku, szukamy jakby co w jego życiu ciekawego jest, bo jest bardzo dużo, niekoniecznie dobrych i wesołych fragmentów on miał dużo, ale no, to są te emocje, które nam pomagają tworzyć, nie? Że też fragmenty wesołe właściwie są. Na pewno to są malowanie jego obrazów, w których on był radosnym, on wtedy był sam z tym, co on kocha i to, jak on widzi, jak on to przekłada, mógł na pewno wynieść z siebie bardzo dużo. Miał ten etap życia, który spędził w szpitalu i namalował bardzo dużo obrazów. No to jest pewno 150 obrazów z głowy namalować. Więc on musiał mieć w głowie niezły jakby tam nieporządek albo porządek. No jakby utrzymać to wszystko w głowie, to może się mylić nieźle. Więc mamy też, jakby chciałem odtworzyć tą scenę takiego no nieporządku i tworzenia, to że on tworząc obrazy jest naprawdę spokojny. No jakby koniec spektaklu też jest dosyć pozytywnym, jakby jest taki wydech, wolność, tak jak brat Teo napisał do mamy. To są bardzo, dla mnie to nie są przykre słowa, to są bardziej takie, że nareszcie, teraz jest dobrze. Jestem pewny, że on jest spokojny i tak to miało się skończyć.